Gatunki współcześnie występujących papug ukształtowały się w procesie trwającej miliony lat ewolucji. Zawsze jednak znajdą się ludzie, którzy chcieliby wyręczyć naturę i na swój sposób kształtować środowisko, również gatunki papug. Pierwszym etapem ingerencji w prawa natury były mutacje barwne. Do powstania nowych mutacji barwnych wykorzystywano określone gatunki papug i stosując metodę hodowli selektywnej, wykształcano u nich zupełnie różne od występującego w formie dzikiej ubarwienie. To był pierwszy etap, ale dla niektórych to za mało. Zaczęły powstawać, i ten proces przybiera wciąż na sile, krzyżówki międzygatunkowe. Tutaj do powstania potomstwa o określonych cechach wykorzystywano osobniki należące do dwóch różnych gatunków. Najbardziej popularne to krzyżówki dużych ar, których potomstwo dziedziczy po rodzicach wspaniałe ubarwienie każdego z nich. Dlatego te właśnie krzyżówki tak bardzo fascynowały hodowców. Najczęściej występującą krzyżówką ar jest ara harlekin, czyli krzyżówka ary ararauny i ary zielonoskrzydłej. Jaskrawością i barwnością swojego upierzenia ary harlekin znacznie przewyższają każdego z rodziców. Tutaj obok mnie siedzi również przedstawiciel krzyżówek międzygatunkowych. Jej rodzicami były amazonka niebiesko-czelna i amazonka żółtolica. Ten właśnie młody osobnik to kompilacja obu tych gatunków. Tak więc ta papuszka nabierze bardzo kontrastowych barw, będących kompilacją zarówno amazonki niebiesko-czelnej, jak i amazonki żółtolisej. Pierwsze krzyżówki najczęściej nie były zamierzone. Dochodziło do nich przypadkowo. Trzymane w kolekcji ptaki, najczęściej pojedyncze, dobierały się w pary, a opiekun nie ingerował w to i pozwalał, aby odbywały lęgi i wydawały na świat potomstwo. Zdarza się w tej chwili niezwykle często, że powodem krzyżówek jest zwykłe oszustwo. Łączy się bowiem ptaki zbliżone genetycznie do siebie, które mogą się krzyżować i wydawać potomstwo, gatunków, których ceny na rynku są zupełnie różne, a powstałe potomstwo dla niefachowca jest niezwykle trudne do odróżnienia. Takim typowym przykładem jest popularna konura słoneczna. W tej chwili większość dostępnych również na naszym rynku młodych osobników to nie czyste genetycznie konury słoneczne, ale krzyżówka zdecydowanie droższej konury słonecznej ze zdecydowanie tańszym jędajem, czyli konurą ognistobrzuchą. Potomstwo jest praktycznie identyczne jak potomstwo czystych genetycznie konur słonecznych. I najczęściej ktoś, nie mający zbyt wiele do czynienia z papugami, nie zauważy różnicy między potomstwem tej krzyżówki, a czystym genetycznie osobnikiem konury słonecznej. Innym typowym przykładem, może nie oszustwa, ale powiedziałbym raczej niechlujstwa hodowlanego, jest krzyżowanie podgatunków popularnej barwnicy, czyli Eclectusa. Tutaj poszczególne podgatunki dość znacznie różnią się wyglądem. Są one nagminnie krzyżowane między sobą i w tej chwili znalezienie czystego genetycznie osobnika jest naprawdę niezwykle trudne. W Stanach Zjednoczonych i Azji krzyżuje się już nawet bardzo drogie i rzadkie gatunki papug, jak na przykład arę hyacyntową. Doszło nawet do tego, że krzyżówki otrzymały swoje nazwy. Krzyżówki krzyżuje się z innymi krzyżówkami. Tu właśnie widzimy krzyżówkę ary hyacyntowej z arą oliwkową, czyli ambiguą. Krzyżówkę tę nazwano arą emerald. Mutacje, choć nie w takim stopniu jak krzyżówki, również ingerują w genetykę papug.
Połączenie rodziców tego osobnika w parę i doprowadzenie do odbycia lęgów i wydania na świat potomstwa na pewno nie było przypadkowe. Hodowca chciał uzyskać wspaniałą, barwną amazonkę i najprawdopodobniej mu się to udało. Czy potępiamy to? Możemy w różny sposób oceniać etykę takiego postępowania hodowcy. Jednak w przypadku bardzo popularnych papug, które nie są zagrożone w środowisku naturalnym i występują powszechnie w licznych hodowlach, doprowadzenie do skrzyżowania gatunków nie przyniesie większej szkody. Jednak muszę przyznać, że ja osobiście zwolennikiem poprawiania natury nie jestem. Jak dotąd żaden kraj nie wprowadził przepisów prawnych regulujących powstawanie krzyżówek międzygatunkowych. Jednak wobec narastającej skali tego zjawiska i potencjalnego niebezpieczeństwa dla dobrostanu zagrożonych gatunków papug, wiele organizacji międzynarodowych apeluje do hodowców, by wprowadzić atmosferę moralnego potępienia i nieakceptowania tworzenia nowych mutacji i krzyżówek gatunków, z których choć jeden znajduje się na liście zagrożonych. Dlatego takie papugi, popularne również w Polsce, jak na przykład amazonka żółtoszyja, kakadu molucka, ara żółtoskrzydła czy ara zielona, zwana militaris, powinny być łączone w pary i trzymane tylko z przedstawicielami swoich gatunków. To zwiększa szanse ich przetrwania. Wiele papug jest w tej chwili skrajnie zagrożonych wyginięciem i jedyną szansą, że przyszłe pokolenia będą również mogły oglądać te ptaki, nawet jeśli wyginą zupełnie w środowisku naturalnym, są hodowle, które stanowią pewnego rodzaju rezerwuar tychże ptaków i być może w przyszłości właśnie z nich odtworzymy w środowisku naturalnym ich populację. Dlatego właśnie niezwykle istotne jest, aby to były osobniki czyste genetycznie, aby były one takie same, jak te, które obecnie zamieszkują lasy tropikalne. Tworzenie nowych mutacji barwnych i krzyżówek międzygatunkowych niestety wydaje się, że zaszło już za daleko i niezależnie od tego, jak na to patrzymy, pewnych rzeczy nie da rady cofnąć. Jednak powinniśmy piętnować i robić wszystko, aby nie dochodziło do krzyżówek papug, które znajdują się na załączniku A konwencji waszyngtońskiej. Nie ma żadnych sankcji karnych i praktycznie każdy hodowca, jeśli zechce, może bezkarnie tworzyć hybrydy. A jednak odpowiedzialni hodowcy powinni niektóre rzeczy przewidywać. I dlatego nie powinni absolutnie łączyć gatunków, które nie powinny być używane do krzyżówek. Trzymanie ich z innymi gatunkami, a więc stworzenie potencjalnej sytuacji, że mogą połączyć się w parę, jest jak najbardziej naganne. Instynkt wydawania potomstwa to największa siła występująca w przyrodzie. Dlatego jeśli dopuścimy, by papugi dobrały się w pary i chciały odbywać lęgi i uniemożliwimy im wydanie na świat potomstwa, to jest to absolutnie przeciw wszelkim prawom natury i jest to ogromna ingerencja w dobrostan tychże zwierząt. Nie wręczajmy natury, zaufajmy jej sile i doskonałości. Nie marnujmy genów ostatnich żyjących przedstawicieli zagrożonych gatunków. Arę modrą, która w naturze już wyginęła, może uda się jeszcze uratować. Ale jeśli tak się stanie, to tylko dzięki temu, że przetrwała w czystym stanie w hodowlach. Nie dopuśćmy jednak, aby inne zagrożone gatunki spotkał taki los, jak te przedstawione na rycinach. Nasze prawnuki nie będą nam wdzięczne, jeżeli nie będą mogły podziwiać któregoś z występujących w naszych czasach gatunków, a będą musiały zadowolić się ich hybrydową kompilacją. Być może bardziej kolorową, a jednak pozbawioną tego nieuchwytnego czegoś, za co tak bardzo je podziwiamy.